Witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Naczelny informator ze świata Simrail. Ogarnąłem. Powiem wam szczerze, ogarnąłem tak jak obiecałem. Tak i ogarnąłem. Powiem wam szczerze, nie dziwię się, że tak bardzo chcieliście poradnika, jak połączyć ze sobą dwa Pendolino. Szczerze, przysiedziałem nad tym bardzo długi czas, bo jest to dziwne, nie będę ukrywał, ale już wiem, o co chodzi z systemem ETCS, czyli European Train Control System. Jest to europejski system, który jest stosowany w pociągach w Europie. Na całą Europę jest popularny. I jeżeli ktoś ma problem w tym symulatorze, w ogóle jakieś dziwne jesienne światło i w ogóle deszcz. Jeżeli ktoś ma problem w tym symulatorze z Pendolino, to pewnie ma problem z ETCS-em. Rzeczy, które zastosuję w tym dzisiejszym poradniku, triki z fabryki i tak dalej, są to hitmańskie wymysły. I na pewno rozumiecie, że ja nie jestem maszynistą. Niestety nigdy nie będę, więc robię to metodą prób i błędów. Dlatego od razu mówię, wszelkie komentarze, które mają douczyć, a nie chamsko dogryźć, nauczyć innych graczy czegokolwiek, co ja zrobiłem źle, bądź co mógłbym zrobić lepiej, mile widziane. Wszelkie chamskie, dogryzające, wymądrzające się będą usuwane. Bo nie chodzi tutaj chyba w tym community, żeby sobie dogryzać, tylko żeby się nawzajem uczyć. Zwłaszcza tutaj apeluję do prawdziwych maszynistów, którzy mogą nam tutaj w tym pomóc, bo niestety twórcy jakby nie kwapią się, żeby ten poradnik, czy ten tutorial, czy ogólnie scenariusze były jak krowie na rowie. Miło by było jakby na przykład zrobić tutorial, jak połączyć dwa składy typu Pendolino. A tutaj przychodzę właśnie ja. Poradnik będzie pewnie długi, bo jest trochę z tym zabawy. Może też będzie długi przez moje jakby moje podejście do tego i moje triki, o których wspomniałem na początku. Ale bez zbędnego gadania lecimy z tematem. Na początku zacząłbym jednakowoż od tego ETCS-a, bo on jest dosyć uciążliwy. Lokomotywę podczas wejścia w scenariusz mamy od razu odpaloną, dostajemy informację, pani tutaj powiedziała, że mamy przygotować skład do jazdy i się zgłosić. My to też zrobimy, ale najpierw sobie przygotujemy tutaj skład. Niestety przez te kolory mało co tutaj dobrze widzę, ale to akurat mniejsza o większe. Zacznijmy tak, wyłączymy sobie na pewno tempomat, bo mnie on denerwuje. Załączymy sobie pantograf przedni, żeby był, wymusimy, sprężarkę, żeby on się już tam podniósł. I teraz wypełnimy sobie ETCS-a. Mamy tutaj ID maszynisty. Jest to wasz wymyślony numer. Ja sobie na przykład dam mój dzień i rok urodzenia. Dobra, ID maszynisty mamy podane. Teraz poziom. W Polsce z tego co wyczytałem głównie jest poziom 5, czyli SHP. Pyk. I teraz dane pociągu. Damy sobie trójeczkę. Na razie mamy jeden skład ED250, czyli dajemy sobie jedynkę. Dajemy sobie pyk. Dane pociągu wprowadzone poprawnie. Tak. I tak. Numer pociągu, wydaje mi się, że to jest tutaj, czyli to będzie 1310 pociąg i tak też sobie wpiszemy, czyli to jest 1310, pyk. I teraz możemy dać start. Ogólnie fajnie było dać tutaj sobie jazdę manewrową, niestety ona nie działa, bo ja klikam 7 i ona nie działa, więc dajemy sobie po prostu już pociąg przygotowany do jazdy tak jakby i już mamy ETCS-a zaprogramowanego. Dzięki temu teraz oczywiście sobie sprawdzimy tutaj, czy nasze światła są odpowiednio ustawione. Ja sobie zapalę od razu, gdzie tu było to światło, oświetlenie korytarza. I teraz tak, jazda manewrowa.
I mam wątpliwości, że tutaj nie powinno być jakoś inaczej, ale ustawię tak jak uważam, więc ustawmy po prostu jazdę manewrową. Wrócimy na fotel maszynisty i wydaje mi się, że lokomotywa jest gotowa do odjazdu, a więc zgłosimy się do dyżurnego. Wschodnia, zgłoś się na 18. Wschodnia na odbiorze. Pojazd uruchomiony i gotowy do manewru. Przyjąłem. Wjedziemy na tor 10 i cofniemy na... Dobra, wjedziemy na tor i podjedziemy pod drugi zestaw, czyli teraz tak, odhamowujemy sobie lokomotywę, nasz zestawik, na jazdę ustawiamy pozycję. Okej, ja sobie od razu tutaj zmienię ekran, jak zdążę czy nie zdążę, tych hamulców, światło, drzwi. To jest to, dobra, hamowanie. Mamy zwolnione, zwalniamy sobie hamulec sprężynowy i czysto teoretycznie możemy już ruszać. Jak widzicie, mamy manewrówkę włączoną, więc sobie ruszmy. I w tym momencie, jeżeli nie ustawicie ETCS-a, to już w tym momencie lokomotywa wam się powinna zatrzymać. Jak widzicie, jadę. I teraz ogólnie polecam sobie, bo ten skład już sam w sobie jest długi, więc polecam sobie dojechać tak w miarę do połowy, ponad połowy peronu, do którego właśnie tam jedziemy, aby zmienić tor i podpiąć inny zestaw, lokomotywę, drugi taki sam zestaw Pendolino. To delikatnie zwolnię, bo mnie trochę poniosło. Byśmy zaraz nie pojechali jednym składem. Tutaj na tym ekranie o właśnie, ustawiacie sobie po prostu wyświetlanie tych hamulców. Polecam sobie od razu to przestawić, jak sobie przybliżycie, to tu po lewo wam pisze dystrybucja hamulca, dystrybuter zahamowana oś 1, 2, 3, 4, także to też fajnie wyświetla i wiecie kiedy tak naprawdę możecie tutaj zadajnikiem jazdy zadać tą prędkość. Ona ma ile? Pec? Nie. Wróć. Widok danych. Ona ma 187 metrów, więc wydaje mi się, że jak sobie dojadę tak dotąd, no wydaje mi się, że już starczy. Wydaje mi się, że już starczy. Dobra. I teraz tak. Możemy sobie kabinę wyłączyć. Ona nam się wyhamuje elegancko. Lokomotywa. I przechodzimy teraz na drugą stronę oczywiście. I dziwne kolory jesienne są. Idziemy sobie na drugą stronę składu. Dobra. Wsiadamy sobie oczywiście do drugiej strony, czyli z tej, z której już się będziemy podpinać. Przechodzimy do kabiny. Wsiadamy na fotel, aktywujemy sobie kabinę. Dobra. Z tego co widzę, to z tej strony też musimy wypełnić te dane, ale tylko przeklikać? Nie. Dane pociągu, jedyneczka, pyk, tak. Numer pociągu to było 1310. 1310. Poniekąd to zrozumiałe, no bo wiadomo, zmienił się jakby pociąg i tak dalej, strony, więc można uznać, że tak powinno być. I zgłaszamy się do dyżurnego ruchu. Wschodnia i pod semaforem K10 gotowy. Podaję tarczę na tor 70. Zajęty. Proszę uważać, by nie wypchnąć drugiej jednostki poza ukres. Nie ma Po problemu. zdjęciu proszę się zgłosić. Przyjąłem. Czy my mamy światła załączone manewrowe? Tak, mamy załączone światła manewrowe. Dobra. Lecimy sobie z tematem. Jazda. Czekamy aż się odhamuje skład.
Nam zaświecą na zielono kontrolki i możemy jechać. No i mamy się zgłosić znowu po sprzęgnięciu zestawu, aczkolwiek musicie pamiętać, iż jak będziecie stać przed semaforem, dopiero już wszystkie tutaj rzeczy wypełnicie, dopiero wtedy się zgłosić. Także na spokojnie na razie. Możemy się już zaczynać powoli zatrzymywać. Nie musicie jakoś daleko, wiadomo, lepiej sobie bliżej podjechać, żeby nie musieć latać, bo trochę tutaj sobie teraz polatamy z lokomotywy do lokomotywy. Dobra. Zatrzymujemy skład. Zaciągamy hamulec sprężynowy. Ok. Na razie stąd wychodzimy. I idziemy ogarnąć nasz drugi skład. Dobra, jesteśmy w kabinie. Tutaj tak jakby odpalamy sobie to od zera, więc załączamy sobie baterię. Cyk. Światła możemy ustawić na automatyczne na tą chwilę. Ewentualnie możemy sobie ustawić manewrowe, ponieważ za chwilę i tak będziemy dojeżdżać manewrowym sygnałem do peronów. I dopiero na peronach będziemy zmieniać te światła, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Ok. Aktywujemy sobie kabinę, naciskamy czuwaki, odpalamy sobie obwody sterowania, wymuszanie sprężarki i podnosimy pantografy. A, przepraszam, jeszcze wyłącznik szybki. Jak już podniósł się, dobra, jest git, mamy to. Tu sobie od razu też możemy ekran przestawić na hamulce. O, mamy hamulce. Dobra. I teraz tak, otwieramy sobie osłonę sprzęgu, przytrzymując to dosyć długo. Ok. Osłona nam się otwarła. Skład czysto teoretycznie mamy przygotowany. Możemy odciąć mu hamulec, bo on i tak jest w tym momencie na hamulcu sprężynowym. I kabinę czysto teoretycznie na razie możemy dezaktywować. Jak zauważyliście, to tu jest z tej strony koniec składu tamtego, czyli z tamtej strony jest początek. Ale zaraz zobaczycie, co się stanie po złączeniu tych lokomotyw. Dobra. I teraz w tym momencie tutaj nam zbiegnięcie taboru się ukazało i musimy znowu podać ID maszynisty. Ja tego nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje. Prawdopodobnie chodzi o... Prawdopodobnie... A spróbujemy nie podawać, zaraz zobaczymy. Wyjdźmy z tego. I spróbujmy sobie po prostu pojechać i podpiąć. Czy nam się to tak uda, czy nam ETCS zaalarmuje? Zaraz zobaczymy. Spróbujmy. Powinien zaalarmować, bo nie jest wypełniony. Nie wiem dlaczego, skoro ja... Albo nie? Nie, dobra, jednak nie. Dobra. I teraz sobie... A, jednak zaalarmował ETCS. Dobra, mamy ETCS-a, więc musimy to jednak zrobić. Czyli to samo ponawiamy. Dane pociągu. Na razie dalej 1, bo mamy jeszcze nie podpięty tamten skład. Numer pociągu. No, chyba się muszę na kartkę sobie muszę napisać 1310 1310. Pyk. Start. Pyk. Dobra, mamy ETCS-a. Otwieramy sobie oczywiście osłonę sprzęgu znowu.
Osłona się otwiera. No i my już teraz możemy sobie podjechać. Szkoda, że nie mam innej kamerki. No w sumie na takiej prędkości wam wyjdę. Zdążę przeskoczyć, byśmy to w fajnej trasie widzieli. Wszystko nam się ładnie, pięknie zapięło. I teraz tak. Jazda z wyłączonym radiem. No co? Wszystko mamy ładnie, pięknie. Nieważne, to jest akurat... Tym się nie przejmujemy. Ok, w tym momencie odcięcie tutaj dajemy. Albo w sumie... No tak, dajmy odcięcie. Hamulec sprężynowy. I nie wiem, możecie mnie poprawić, bo ta lokomotywa bardzo mi nie chciała jakby... jechać szybko, tak sprawnie, dlatego ja zmieniam tutaj na Polska 25 kW AC Polska. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. I oczywiście kabinę sobie na razie zostawiamy aktywną z tej strony. Przechodzimy teraz tam i tam zrobimy to samo. Jak widzicie, światła nam tutaj zgasły, bo lokomotywa już jest sterowana przez tamtą lokomotywę. Tą pierwszą, którą podjechaliśmy. Wchodzimy sobie do środka. Chyba będę musiał zamknąć drzwi. Nie, dobra, nie muszę zamknąć drzwi. Ok. I tutaj w tym momencie robimy to samo, czyli 25, tak jak przedstawialiśmy wcześniej. Kabinę sobie za chwilę a nie, ona jest dezaktywowana, więc tu jest luz. Odcięcie w tym miejscu. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą kabinę. Tak. Dobrze mówię, dobrze mówię. A nie. A, dobra, dobrze mówię. Super. Dobra, nic nie pokićkałem. Tutaj światła na automatyczne. Dobra. Wychodzimy. Musicie pamiętać, że ten skład musi mieć dezaktywowaną kabinę, dlatego że jeżeli ona będzie aktywna, to wam się będzie wyświetlał ETC, SHP i tak dalej, więc o tym warto pamiętać. No i dobra, to już mamy spięte. Idziemy sobie na drugą stronę. Będziemy konfigurować na nowo ETCS-a, bo mamy połączone już dwa składy ze sobą, żeby nam to wszystko ładnie prądziło. Czysto teoretycznie mogłem wyłączyć sprężarki, ale nic im się nie stanie. Niech sobie chodzą. Pantografy są podniesione. Dobra. Wchodzimy sobie do środka. Już na starcie możemy sobie ustawić tutaj dalej, dać automat i dać jeszcze jazdę manewrową, bo jest to jednak, będziemy dalej przeprowadzać manewr. Aktywujemy sobie kabinę i ustawiamy sobie ETCS-a. W tym momencie dalej ID maszynisty już mamy wpisane. 5 poziom SHP. Dane pociągu to jest już 2, sobie tym razem klikamy. Tak. 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 Numer pociągu to jest, przypominam, 1310 i dla siebie i dla was 1310. Cyk i start. ETCS-a mamy wypełnionego. Ze względu na to, że jest deszcz, to jeszcze tutaj w technicznym, nie ten guzik, specjalne, przyczepność zmniejszona. Ok, dobra. Mamy to ustawione i w tym momencie możemy spróbować zadzwonić do... O, Dwie jednostki ED250 super. spięte na torze 70, gotowe do wjazdu w perony jako 1310. Zrozumiałam, już świecę. Przyjąłem. Dobra. I mamy biały sygnalizator, więc możemy sobie ruszać. Ja sobie jeszcze tutaj tylko cyk, cyk. Ok, mamy wszystko. Wyłączę sobie sprężarki. Tu mamy wszystko pięknie. I musicie, jak widzicie, macie teraz prąd A i prąd 2 pojazd A. I te prądy,
ich natężenie musi iść równo i tak samo. Jeżeli coś nie działa, no to musieliście coś źle zrobić. Zwalniamy sobie hamulec sprężynowy i tak jak mówię, mi to na przykład się tak pojawiało w momencie, w którym nie miałem tego 25 kW. One szły nierówno i miały problem tam jakiś, a teraz widzicie, równo idą. I jeszcze w tamtym składzie, jak się uczyłem, w tamtym składzie włączyłem sekcję neutralną. I chciałbym fachowców, żeby się wypowiedzieli na ten temat, co od tego mogło zależeć, że na przykład na prądzie, tutaj na pierwszym prądzie miałem normalnie na przykład 21, ale na prądzie drugim pojazd A już miałem na przykład minus 21 i ta lokomotywa jechała max 7 na godzinę, coś takiego. Więc jeżeli takie coś wam się pojawi, że tu macie minus, a tu macie na plusie prąd, to albo jest to ten prąd, albo jest to sekcja neutralna. I musicie pamiętać, podstawa to ETCS, ustawienie ETCS-a. Macie pierwszą fazę, kiedy jedziecie solo, bez połączonego składu i drugą sekcję, z którego już przestawiacie go na połączony skład. Rozumiecie zasady działania? Rozumiecie. I to jest najważniejsze. No i musicie pamiętać, że w tamtej drugim zestawie, co go podpięliśmy, musi być wyłączona aktywacja kabiny. Kabina nie może być aktywna, bo wam pociąg będzie hamował, bo tam też trzeba by było wtedy wciskać SHP. To musicie o tym pamiętać. Dobra, wjeżdżamy sobie w perony. Tym składem na każdym peronie zawsze do końca. To o tym też chciałbym, żebyście pamiętali. Jak wiecie, jedziemy sobie jeszcze na manewrowym. Ja go mógłbym w trakcie w sumie przełączyć, ale przełączymy sobie już to wszystko ładnie, pięknie, jak już dojedziemy. Jak już zaczniemy wpuszczać ludzi, tam będziemy mieli chwilę na to. I co? I jeszcze sobie sprawdzimy, czy z tyłu się na pewno świeci czerwone światło. Na samym końcu składu, tak, pójdziemy tam. No i tu już wiadomo, możemy sobie ustawić wycieraczki, bo troszkę pada. No i wiadomo, dojeżdżamy do czerwonego światła, żeby nam się cały skład pomieścił. Przypominam, 828 ton, 373 metry. Dobra. Możemy sobie zahamować. I zmieniamy już na tył świateł na oznaczenie końca pociągu. A tu widzę, że była... O nie, tu była opcja. Ale jaja. Czyli w sumie tu powinno być sygnał manewrowy. Tył świateł, koniec pociągu. Tutaj manewry, koniec pociągu. No ale dobra, oznaczenie końca pociągu na prawym i na lewym dajemy sobie jazda pociągowa. Ok, idziemy sobie sprawdzić. A, jeszcze drzwi byśmy otwarli tym ludziom. Otwieramy drzwi. Dobra, mamy 2 minuty na sprawdzenie, czy na pewno się z tyłu pociągu świecą czerwone światła. Taki challenge. Wyjdź przez drzwi. I lecimy sobie na sam koniec. I z tyłu powinny nam się już z automatu dokładnie świecić nam się powinny czerwone światła. Także skład mamy ogarnięty. Jest pięknie. FPS-y też jak zawsze. Zamykamy drzwi. Odhamowujemy. I ruszamy. Nie ruszamy? No nie gadajcie, że przez to. No także, pewnie, że pewnie. Jak nie możecie ruszyć, to sprawdźcie, czy macie drzwi zamknięte. Dobra, jedziemy i sprawdzamy. Prąd mi teraz dobrze pokazuje, więc to mi się podoba. Idą równo, wolno, bo wolno, ale równo. I zaraz zobaczymy, czy na tamtym odcinku mi się ten prąd zepsuje. Takie 40 naruszenie możecie sobie dać, 40% oczywiście mocy zadanej. I zaraz zobaczymy. Już widzę, że jest ok.
Bo on tutaj mi jechał 8 na godzinę, więc ja musiałem mieć coś pokićkane z prądem. Chyba że ETCS coś nawalił, bo też mi tam mrugał. Zobaczymy. No ale już mamy 3 dyszki, więc raczej jest ok. Chyba że jest tu jakiś błąd na torach, że ten ETCS faktycznie go wywali, ale... O! Jest, znowu! Minus 500. Widzicie? O co chodzi? Jakby tamten skład się skićkał. Nie rozumiem, o co chodzi. Tak jakby prąd nie przeskoczył? Nie mam pojęcia. Już macie różny prąd. No chciałbym, żeby ktoś w komentarzu dał info, o co z tym chodzi. No i on teraz będzie tak jechał 10 na godzinę. Czy to jest jakiś odcinek taki, czy o co chodzi? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak jakby tamta lokomotywa się po prostu wyłączyła z prądu. Ewentualnie jeszcze może być tak, że wywalił nam się tam ETCS. I zaraz to sprawdzimy. Coś tu z nią jest nie tak. Nie no, odcięcie jest. Tą sprężarkę sobie wyłączmy. No, tak jak mówiłem. Tu się wywalił nam ten cały dane pociągu, 2. Tak. Tak, tak. 1, 3, 1, 0. I start. Wydaje mi się, że może chodzić właśnie o to. Ale nie jestem pewien. Dobra, wyłączmy sobie teraz to. Prąd zostawiamy taki jaki był. Tu jest ok, neutralny. I odcięcie. Zobaczymy teraz. No i teraz tutaj nam się wywalił znowu ETCS. Więc go musimy ponownie. No wydaje mi się, że to nie o to chodziło, no ale dobra. ID maszynisty nie, dane pociągu, 2, tak, 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 tak. 1, 3, 1, 3, 1, 0. Start. No i sprawdźmy, czy to nam teraz zadziała tak, jak ja bym chciał. No i naprawiło nam się. Nie wiem, o co chodzi. To jest prawdopodobnie problem z tym ETCS-em, ale jak zauważyliście, jak ustawiłem tam przed chwilą, to teraz tu musiałem znowu ustawiać. Jeżeli ktoś ma większe pojęcie na temat tego, dlaczego to się tak robi, to fajnie jakby mi to powiedział w komentarzu i innym ludziom oczywiście. Ten problem z prądem stał się w momencie, w którym drugi zestaw wyjeżdżał z peronu tamtego, na którym był postój. Więc no to jest jedyny problem, który ja wykryłem i nie wiem, jak go obejść. Siedziałem nad tym, bo to nie jest tak, że ja stwierdziłem, odpaliłem i nagram wam już, bo nie wiem, jak to zrobić, ale uważam, że wykonałem wam, no tak naprawdę no macie ogarnięte, tak, no najwyżej zrobicie tak jak ja, ale fajnie jakby ktoś ogarnięty w tym, o tu mamy jeszcze niespodziankę, fajnie jakby ktoś ogarnięty w tym wypowiedział się w komentarzu. No bo nie sztuka, wiadomo, w połowie trasy latać i ustawiać ETCS-a. O co dokładnie chodzi, dlaczego tak się dzieje? Jakby ktoś mógł dać znać, fajnie by było. No i w tym miejscu jeszcze sobie zgłaszacie się do tego, do dyżurnego. Centralna do 13. Mordeczki moje wykochane. Wydaje mi się, pomogłem wam najbardziej jak mogłem, dlatego jeżeli pomogłem, to zostaw łapeczkę, oczywiście suba, bo prosisz, ja odcinek robię. Więc zostaw tego suba, zostaw tą łapeczkę i zapraszam częściej. Dziękuję wam za oglądanie, za komentarze. Życzę wam oczywiście szerokiej drogi. Trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko.